Szczyt w Budapeszcie z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina nie dojdzie do skutku. Amerykański wiceprezydent z optymizmem patrzy na perspektywy zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem. Komisja Europejska zamierza magazynować kluczowe minerały. Sprawca zamachu na premiera Słowacji został skazany na 21 lat więzienia. Parlament Europejski przyjął przepisy mające egzekwować zakazy prowadzenia pojazdów. Zrównoważony rozwój ma być kluczowy dla nowej polityki turystycznej Unii Europejskiej. Środa 22 października to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w najbliższej przyszłości nie spotka się w Budapeszcie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Wstrzymanie prac nad organizacją szczytu ma związek z brakiem zmiany stanowiska Rosji wobec wojny na Ukrainie. Biały Dom poinformował we wtorek, że konsultacje telefoniczne w sprawie potencjalnych rozmów przeprowadzili amerykański sekretarz stanu Marco Rubio i rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow. Jeden z urzędników administracji Trumpa powiedział portalowi Politico, że w związku z tym w najbliższym czasie nie jest planowany bezpośredni szczyt z udziałem przywódców obu państw. Ławrow podczas swojej konferencji prasowej przekazał, że poinformował Rubio o stanowisku swojego kraju. Rosja ma domagać się wynegocjowania porozumienia pokojowego, po którym możliwe byłoby wprowadzenie zawieszenia broni. Poza tym Moskwa dała do zrozumienia Waszyngtonowi, że jej oczekiwania pozostają niezmienne i jest ona zainteresowana realizacją jej maksymalistycznych żądań wobec Kijowa. Innym problemem miała być kwestia dotarcia rosyjskiego prezydenta na Węgry. Szef rosyjskiej dyplomacji zwrócił uwagę na stanowisko Polski, opowiadającej się za aresztowaniem Putina zgodnie z nakazem wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Kwestia szczytów w stolicy Węgier była omawiana w ubiegły czwartek. Wówczas odbyła się ponad dwugodzinna telefoniczna rozmowa pomiędzy Trumpem i Putinem. Amerykański prezydent zapewniał, że bezpośredni kontakt z rosyjskim przywódcą zaowocował ogromnymi postępami. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance jest optymistycznie nastawiony do przyszłości porozumienia pokojowego między Izraelem i Hamasem. W weekend Izraelczycy i Palestyńczycy oskarżali siebie nawzajem o naruszenie obowiązującego zawieszenia broni. J.D. Vance podczas wizyty w Tel Awiwie odniósł się do obaw związanych z możliwością wznowienia wojny w strefie Gazy. Stwierdził on, że miniony tydzień napawa go optymizmem w sprawie utrzymania obowiązującej umowy pomiędzy izraelskimi władzami i palestyńską organizacją. Mimo swojego pozytywnego nastawienia, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie chciał dać gwarancji, że porozumienie pokojowe na pewno przetrwa. Wciąż nie wiadomo, kiedy dojdzie do zwrotu ostatnich szczątków izraelskich zakładników przez Hamas. Zdaniem J.D. Vance'a zajmie to trochę czasu, podobnie jak rozbrojenie palestyńskiego ruchu oporu. Priorytetem dla Amerykanów ma być obecnie zapewnienie mieszkańcom strefy Gazy dostępu do pomocy humanitarnej. Konieczne jest też stworzenie struktur mających zapewnić bezpieczeństwo i porządek w enklawie. Według telewizji CNN wizyta amerykańskiego wiceprezydenta w Izraelu ma zapewnić przestrzeganie umowy przez tamtejszego premiera Benjamina Netanyahu. Część urzędników administracji Białego Domu obawia się sabotowania umowy przez izraelskie władze. W niedzielę siły obronne Izraela zbombardowały infrastrukturę Hamasu w południowej części strefy Gazy. Izraelczycy zarzucali Palestyńczykom atak na ich żołnierzy stacjonujących na tzw. linii wycofania. Hamas w odpowiedzi oskarżył Izrael o szukanie pretekstu do wznowienia operacji wojskowych na terenie enklawy. Komisja Europejska planuje magazynowanie kluczowych minerałów i metali szlachetnych. W ten sposób chce ona zapewnić europejskiemu przemysłowi dostęp do najważniejszych surowców. Komisja Europejska w przyszłym roku utworzy Centrum Surowców Krytycznych. Nowa instytucja ma monitorować rynek minerałów, a także koordynować ich wspólne zakupy oraz gromadzić ich zapasy. Jej celem będzie tym samym ochrona europejskiej suwerenności przemysłowej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że ład światowy ulega obecnie dynamicznym przeobrażeniom. Z tego powodu Europa jest zmuszona walczyć o swoje miejsce w globalnej gospodarce, ponieważ niektóre mocarstwa są wobec niej obojętne albo otwarcie wrogie. Unia Europejska ma nie tylko gromadzić surowce, lecz również kontrolować kluczowe technologie. Od nich ma zależeć rozwój gospodarki przyszłości, dlatego unijne plany na przyszły rok obejmują działania dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej czy produkcji baterii. W ciągu najbliższych kilku lat unijny organ wykonawczy zamierza złożyć co najmniej 25 projektów ustaw. Mają one doprowadzić do ograniczenia biurokracji i zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Zapowiedzi Komisji Europejskiej są związane z decyzjami podejmowanymi przez Chińską Republikę Ludową. Niecałe 2 tygodnie temu chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło zaostrzenie kontroli wobec eksportu metali ziem rzadkich. Pekin uważa tę kwestię za sprawę bezpieczeństwa narodowego, bo surowce mogą być wykorzystywane przez jego konkurentów.
Wyrok 21 lat więzienia usłyszał sprawca zamachu na życie premiera Słowacji Roberta Ficy. Juraj Čintula postrzelił szefa słowackiego rządu w maju ubiegłego roku. 72-letni poeta i aktywista początkowo był oskarżany o usiłowanie zabójstwa. Później zmieniono kwalifikację popełnionego przez niego czynu na akt terroryzmu. Mężczyźnie groziło nawet do 25 lat więzienia, ale sąd z racji wieku Čintuli skazał go ostatecznie na 21 lat. Ponadto osądzono o przepadek należącego do niego mienia. Będzie on musiał też zapłacić ubezpieczycielowi za koszty leczenia lidera partii Kierunek Słowacka Socjaldemokracja. Sędziowie nie dali wiary tłumaczeniom oskarżonego, który przekonywał śledczych, że chciał zrobić krzywdę jedynie Fico. W ich opinii był on zagorzałym przeciwnikiem całego słowackiego rządu i chciał dokonać próby jego obalenia. Miały na to wskazywać jego antyrządowe wpisy w mediach społecznościowych. Cytowany przez dziennik Prawda obrońca skazanego nie był zaskoczony wyrokiem. Zarazem zapowiedział złożenie apelacji, a w razie potrzeby dalsze zaskarżenie orzeczenia do Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej. Fico nie był obecny podczas rozprawy przed wyspecjalizowanym sądem karnym w Bańskiej Bystrzycy. Jego obrońca powiedział mediom, że Čintula nie był tylko zwykłym emerytem, lecz terrorystą chcącym ustanowić precedens polegający na możliwości rozwiązywania politycznych konfliktów poprzez stosowanie przemocy. Posłowie do Parlamentu Europejskiego przegłosowali 2 projekty ustaw dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mają one doprowadzić do egzekwowania zakazu prowadzenia pojazdów przez skazanych kierowców. Pierwsza z zaakceptowanych propozycji reform przewiduje, że decyzje tego typu będą obowiązywać we wszystkich unijnych państwach członkowskich. W ramach istniejącego obecnie systemu kierowca ukarany w jednym kraju za wykroczenia drogowe może prowadzić pojazd w innym. Aktualnie nie istnieje mechanizm zawieszenia prawa jazdy na terytorium całej Unii Europejskiej. To powoduje, że sprawcy około 40% wykroczeń popełnionych za granicą pozostają bezkarni. Druga ustawa przegłosowana przez Europarlament dotyczy korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą rozpraszać kierowców podczas jazdy. Państwa członkowskie Unii Europejskiej będą mogły odmówić wprowadzenia zakazu prowadzenia pojazdów. Wniosek innego kraju może zostać odrzucony, jeśli istnieją w nim inne przepisy ruchu drogowego. Państwa różnie podchodzą na przykład do jazdy pod wpływem alkoholu. Niektóre z nich zabierają prawa jazdy za wykrycie nawet niewielkiej jego ilości we krwi, a z kolei inne dopuszczają jego ograniczone ilości. Dodatkowo europosłowie odpowiedzieli na zapotrzebowanie przedsiębiorstw mierzących się z brakiem zawodowych kierowców. Nowe przepisy obniżają wiek uprawniający do kierowania ciężarówkami, autobusami i autokarami. Część polityków krytykowała takie rozwiązanie, bo młodzi kierowcy częściej ulegają wypadkom. Zrównoważony rozwój gospodarczy ma być najważniejszym elementem nowej polityki turystycznej Unii Europejskiej. Rosnąca liczba turystów wywołuje protesty w najchętniej odwiedzanych europejskich miastach. Komisarz Unii Europejskiej do spraw zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Tzitzikostas zapowiedział w trakcie Global Tourism Forum w Brukseli, że Komisja Europejska przygotowuje nową strategię turystyczną. Jej centralnym punktem ma być troska o zrównoważony rozwój. Pod tym pojęciem rozumie on zarówno redukcję emisji dwutlenku węgla, jak i mądre zarządzanie turystyką, ochronę dóbr kultury oraz ochronę środowiska. W opinii greckiego polityka nierównomierne zainteresowanie europejskimi miastami ze strony odwiedzających powoduje problemy związane z infrastrukturą, dostępnością mieszkań, wykorzystywaniem zasobów naturalnych i lokalną społecznością. Telewizja Euronews przypomina, że Europa pozostaje najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie. Tylko w ubiegłym roku odwiedziło ją blisko 758 milionów gości. 60% turystów rezerwuje miejsca noclegowe w miastach w Hiszpanii, Francji, Niemiec i Włoch, a nadmierny ruch turystyczny powoduje protesty tamtejszych mieszkańców. Unijny komisarz podkreślił, że wspólnota w tego typu kwestiach musi szybko dostosować się do zmian klimatycznych, nowej rzeczywistości geopolitycznej oraz do konieczności dokonania transformacji technologicznej. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.